Po wizycie polskich sportowców niepełnosprawnych na maratonie nowojorskim dyrektor tego klubu Achilles Track Club poprosił mnie, żebym się zastanowił nad pracą w jego klubie. Spotkałem go w Nowym Jorku na wystawie rowerowej i duża skromność, duża rzetelność i bardzo duża dostępność. Tak, to wielka tragedia, wielka lekcja dla mnie pokory, że życie jednak ma swoje granice i trzeba to wykorzystać. Trzeci odcinek podcastu Rozmowy Kubackiego. Dzisiaj moim gościem jest dr Leszek Jan Sibilski, jarociniak, kolarz, socjolog, działacz społeczny, a przede wszystkim jeden z twórców Światowego Dnia Roweru. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zanim jednak przejdziemy do pańskiej obecnej działalności, wejdziemy do takiej machiny czasu i cofniemy się o ponad 50 lat do czasów, w których był pan czynnym zawodowym kolarzem. Jak to się w ogóle stało, że zainteresował się pan tą dyscypliną sportu? To był zupełny przypadek. W wieku lat 11 to wyraźnie pamiętam. Szedłem z rynku wówczas ulicą Armii Czerwonej i jeden z moich kolegów, o ile się nie mylę, nazywał się Bielaski, zaprosił mnie na trening do Wiktorii Jarocin. To były czasy wyścigu pokoju, także przyjąłem to z dużą chęcią. Zapisałem się do klubu. Pamiętam, wtedy trenerem był Bolesław Hradecki, nazywany dziadkiem. I to był początek mojej kariery i początek mojego romansu z rowerem. Z informacji, które można pan znaleźć, wynika, że był pan kolarzem torowym, ale no jak wiadomo, przynajmniej dzisiaj kolarze bardzo często łączą te dyscypliny i oprócz toru jeżdżą w innych konkurencjach, więc czy pan także rywalizował na przykład na szosie? Tak, i to bardzo dużo i z wieloma sukcesami. Przez 2 lata wygrywałem challenge, taką punktację Wielkopolski na szosie z najlepszymi kolarzami z Polski. Wówczas Wielkopolska była taką stajnią rowerową dla juniorów i młodzików i to było dla mnie wielką przyjemnością. Talent miałem w postaci dużej szybkości i dynamiki. To pozwalało mi wygrywać również wyścigi szosowe, kryteria, aczkolwiek największe sukcesy zacząłem odnosić na torze i w 1972 roku już miałem pierwsze sukcesy, a w 1973 roku, o ile dobrze pamiętam, wygrałem pierwszy raz Mistrzostwo Polski CRZZ młodzików w sprincie. Później tych mistrzostw Polski jeszcze było dużo? A w 1974 roku powtórzyłem Mistrzostwo Polski młodzików już wówczas i na 500 metrów i w sprincie. Rok później wygrałem podwójne Mistrzostwo Polski w sprincie i na torze, no i byłem sensacją Spartakiady Młodzieży, gdzie również wygrałem sprint i 1000 metrów. 2 lata później powtórzyłem Mistrzostwo Polski i wygranie Spartakiady. Rok wcześniej również wygrałem Mistrzostwo Polski na torze na 1000 metrów i w sprincie. Także ta kontynuacja była bardzo duża i bodajże w 75 roku pojechałem na Mistrzostwa Świata, gdzie zająłem 6. miejsce. Miałem kraksę. Myślę, że z perspektywy czasu miałem szansę na medal. 3 Mistrzostwa Świata Juniorów raczej nie, ponieważ już wówczas pojawił się Lutz Hesslich, który był fenomenalnym sprinterem przez najbliższą dekadę, aczkolwiek musiał się dostać do pierwszej 8 po repesażach, po przegraniu biegu ze mną. Byłem dwukrotnie wicemistrzem zawodów przyjaźni, które były takimi nieoficjalnymi mistrzostwami Europy, krajów zaprzyjaźnionych, RWPG, Układu Warszawskiego, jakby tego nie nazwać. Także i wówczas pierwszy raz utarłem nosa NR-dowcom, co było dużym zaskoczeniem. W
Wtedy ta rywalizacja wyglądała zapewne trochę inaczej. Dziś kolarstwo torowe to przede wszystkim ładne hale, piękne parkiety, a w pana czasach to jeszcze była rywalizacja na zewnątrz, prawda? Tak, to było kolarstwo torowe ubogie. Jeździliśmy na torach głównie betonowych, aczkolwiek już wyjeżdżaliśmy do Gruzji, do Tbilisi na tory drewniane czy do Europy Zachodniej. Aczkolwiek na co dzień nie mieliśmy tego u siebie, nie było hali. Wówczas jeździliśmy na miesięczne zgrupowania do Berlina na Zellebinderhalle i to było dosyć depresyjne, ponieważ wówczas NRD-owczycy zachodni kolarze byli w znakomitej formie zimowej, a myśmy tam cierpieli i mówiąc szczerze, to powodowało, że traciliśmy wiarę w nasze sukcesy w nadchodzącym letnim sezonie. Także to nie wiem, czy to był dobry pomysł z perspektywy czasu. I rowery były inne. Nie mieliśmy złego sprzętu, ale nie mieliśmy też najlepszego. No i jeszcze jedna rzecz, którą widzę, nie mieliśmy dobrych szkoleniowców, którzy byli w stanie nas przygotować do walki z nadchodzącą falą rekordów świata czy wyników, które przekraczały ludzkie marzenia. Nadchodzi 1976 rok, Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Pana tam nie ma, z tego co udało mi się znaleźć. Natomiast zostaje pan wybrany przez Polski Komitet Olimpijski Kolarzem Roku. Jak do tego doszło? To dosyć skomplikowany proces. Otóż wówczas było dwóch starszych kolarzy ode mnie, Benedykt Kocot i Janusz Kotliński, którzy rok wcześniej wygrali Mistrzostwa Świata w tandemie i postanowiono ich uhonorować, że oboje pojadą, aczkolwiek wiadomo było, że tylko jeden może wystartować. No i ja się tam zaplątałem. Czy została podjęta słuszna decyzja? Trudno powiedzieć. W każdym razie na olimpiadę nie pojechałem i to tak w zasadzie też trochę podcięło moją wiarę w obiektywność przygotowań do olimpiady i zaważyło też na moim myśleniu, jeśli chodzi o etykę trenerów. Będąc z Jarocina, nie mieliśmy najlepszych układów w Polskim Związku Kolarskim. Małe kluby musiały sobie radzić. I jak wyjeżdżałem na zawody międzynarodowe reprezentując Polskę, musiałem wyraźnie wygrywać z moimi kolegami z innych klubów z kraju. Ale no też wówczas, kiedy były Igrzyska w Montrealu, miał pan zaledwie 18 lat, czyli no patrząc na wiek sportowca, był pan w zasadzie jeszcze juniorem, także seria Igrzysk Olimpijskich, które mogły być przed panem, była jeszcze bardzo długa. I czy były w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby pojechał pan na kolejne Igrzyska, na przykład w Moskwie lub perspektywicznie dalej do Los Angeles, chociaż no wiadomo, że później tam Polska już nie pojechała. Miałem nadzieję, że pojadę na olimpiadę do Moskwy, aczkolwiek na kilka tygodni przed olimpiadą w wyścigu finałowym z Benedyktem Kocotem uległem kraksie, bardzo poważnej kraksie na Pucharze Polski we Wrocławiu. To w zasadzie pogrzebało moje szanse, aczkolwiek trenerzy, były podzielone opinie wówczas, kto powinien pojechać, ponieważ kariera Benedykta Kocota się kończyła, wówczas moja była w zasadzie na początku poważnego ścigania. Bardzo duży wpływ na pana i generalnie na polskie kolarstwo torowe miała też ta tragedia w 1978 roku podczas wracania ze zgrupowania kolarzy. Samolot z kolarzami niestety spadł i wszyscy, pana pewnie też, nie tylko rywale, ale i koledzy zginęli na miejscu w tej katastrofie. Pana tam nie było, bo z tego co udało mi się wyczytać, był pan akurat zobowiązany zaliczyć sesję na studiach. Tak, to wielka tragedia, wielka lekcja dla mnie pokory, że życie jednak ma swoje granice i trzeba to wykorzystać. Wydaje mi się, że ta tragedia spowodowała to, że bardzo spoważniałem w życiu i zacząłem się przyglądać innym możliwościom poza kolarstwem. Nie pomogło mi to, jakby powiedzieć, w rozwoju sportowym, aczkolwiek bardzo mi pomogło w realnym spojrzeniu, na czym życie polega. Także to było wielkie wydarzenie w moim życiu i to była duża tragedia.
miało to też jakiś wpływ na to, że zakończył pan karierę w tak młodym wieku, bo oficjalne zakończenie kariery miało miejsce w 1983 roku. Ma pan wówczas 25 lat. No dzisiaj sportowcy w takim wieku zdobywają medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwa Świata, a często jeszcze jak są zdecydowanie starsi. Mówi się, że ten pik dla wszystkich sportowców, no to jest te 28-32 lata, więc no, najlepsze lata miał pan jeszcze przed sobą. Czyli co było tak naprawdę przyczyną tak szybkiego zakończenia kariery? Niewątpliwie ta katastrofa miała bardzo duży wpływ. Niewątpliwie moje nieudane próby uczestnictwa w olimpiadzie, to się bardzo nawarstwiło i spowodowało, że straciłem apetyt i pasję do uprawiania tego sportu i to był bardzo trudny okres w polskim kolarstwie, ponieważ to były zmiany, które pozostawiały nas, sprinterów, samym sobie i ja wydaje mi się już wtedy wiedziałem, że jest drugie życie. Bardzo często powtarzam wszystkim moim kolegom, moim studentom i kiedykolwiek rozmawiam, bardzo ważne jest po zakończeniu kariery sportowej pierwszy dzień, czy się wie, co się chce robić. I wydaje mi się, że ja miałem pomysł na to, co robić dalej i chyba te inne życie mnie bardziej interesowało. Kolarstwo jest bardzo trudnym sportem. Ja to nazywam sztuka umierania. W zasadzie trzeba się poświęcić, oddać temu sportowi 24/7 i jeśli to się robi za długo, to nie jest zdrowe i to nie jest przyjemne. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że sytuacja w polskim kolarstwie niezbyt poszła do przodu. Polski Związek Kolarski jest bardzo kiepsko prosperującym mimo wszystko związkiem. Niedawno straciliśmy większą reprezentację na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym. No i jak pan w ogóle ocenia tą sytuację, która się dzieje obecnie w PZKOL-u? Jest zamieszanie, definitywnie potrzeba nowej krwi. Notabene wczoraj miałem spotkanie z kierownictwem Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie. Zabrałem ze sobą burmistrza Pawlickiego i wydaje mi się, że Polski Związek Kolarski powinien spojrzeć szeroko i głęboko, jeśli chodzi o potencjał dla kolarstwa polskiego. Niewątpliwie są tam ludzie, którzy nie powinni być, powinni znaleźć miejsce na emeryturze jako działacze i dać szansę innym osobom. Mamy perełki, zdobywamy medale. Musimy pamiętać, że w ostatnich latach mieliśmy medal Mistrza Świata Kwiatkowskiego, medal Rudyka, były medale torowców. No i w tym układzie, w tych gronie tych zwycięzców, medalistów pojawili się jarociniacy. Muszę przypomnieć jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Niewiele miast może się poszczycić tym, że mają mistrzów Polski w każdej kategorii, w każdej dyscyplinie kolarstwa, a Jarocin to ma. Niedawno gościłem w studiu Szymona Gruchalskiego, czyli oficjalnego fotografa Tour de France i wielu innych uznanych wyścigów kolarskich. O jego sukcesach mimo wszystko wie bardzo wielu ludzi, a mało kto wie, że i pan miał swój dziennikarski epizod. Pracował pan w Przeglądzie Sportowym, a więc gazecie największej tego typu w Polsce, do której bardzo się trudno dostać w dzisiejszych czasach, a wtedy, kiedy pan pracował, czyli pod koniec lat 80., no to było to jeszcze trudniejsze, no bo była to tylko w zasadzie jedyna gazeta i nie było możliwości tak naprawdę wyboru dla dziennikarzy, którzy się interesowali sportem, żeby szukać gdzieś zatrudnienia. Tak, miałem to szczęście pracowania z jednymi z najlepszych dziennikarzy kolarskich wówczas i w Przeglądzie Sportowym, i w Sportowcu. To były kontakty z kolarstwa, to były kontakty, które były przedłużeniem mojej kariery, ale to była taka poduszka również dla mnie miękka, która pozwoliła mi na transformację z kolarstwa wyczynowego na spojrzenie na kolarstwo z innego punktu widzenia. Ci dziennikarze nauczyli mnie pisać, nauczyli mnie myśleć w stylu dziennikarskim, nauczyłem się robić zdjęcia i to było, jakby powiedzieć, jedna z praktyk mojego życia, która ustawiała mnie w następny etap mojej kariery zawodowej, jeśli chodzi o sport,
czy moją aktywność z ruchem olimpijskim. W trakcie tego epizodu rozmawiał pan z Edim Mercksem. Niektórzy mówią, że to największy kolarz wszechczasów. Powiedzmy jednak, że jest jednym z największych. No nie nam to oceniać, kto jest najlepszy, ale no myślę, że jest pan jedyną osobą z Jarocina, która rozmawiała z Mercksem, pewnie jedną z niewielu w Polsce. I jak pan wspomina tą rozmowę? Pamięta pan coś z niej? Tak, spotkałem go w Nowym Jorku na wystawie rowerowej i duża skromność, duża rzetelność i bardzo duża dostępność. Bardzo miłe spotkanie, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i a propos do tego, czy jest największym kolarzem, legendą kolarstwa, ja nie mam co do tego wątpliwości, aczkolwiek gościłem przedstawicieli francuskiej Federacji Kolarskiej. Oni mają inne pomysły na ten temat. Dla nich Bernardino jest najlepszym. Także to jest kwestionowane. Dla mnie Eddy Merckx jest największym, był najbardziej uniwersalnym kolarzem, ponieważ uprawiał wszystko. I przełaje, i kolarstwo torowe. Jeździł cały rok, wygrywał największe tury i wydaje mi się, że przejdzie jako ten największy. Teraz wygląda na to, że Belgia dorobiła się nowego Merckxa w postaci Remco Evenepoela, ale to nie miało być związane z tym pytaniem, a raczej czy gdzieś można jeszcze w archiwach znaleźć pana teksty z przeglądu sportowego? Zakładam, że przegląd sportowy i sportowiec mają swoje archiwa i tam będzie można znaleźć. Te najlepsze rzeczy zostały opublikowane w Sportowcu. Pamiętam również, że byłem pierwszym dziennikarzem, który poprosił na rozmowę ówczesnego lidera opozycji i Solidarności Lecha Wałęsę, który rozmawiał ze mną na temat sportu i jego podejścia do sportu. Wiem, że to zrobiło duże wrażenie na moich kolegach, którzy próbowali to zrobić, a mnie się udało dostać do niego. Po tym krótkim epizodzie w tych gazetach sportowych wyjechał pan do Stanów Zjednoczonych, jeśli dobrze kojarzę. I co było powodem takiej decyzji? Ciekawość życia, a jednocześnie ja kontynuowałem pracę jako dziennikarz i fotograf, będąc już w Stanach, i któregoś pięknego dnia zauważyłem podczas wielkiej imprezy sportowej w Nowym Jorku, która nazywa się Maraton Nowojorski, zauważyłem osoby niepełnosprawne biorące udział w maratonie razem z osobami pełnosprawnymi. Zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Wiedząc, że mam spotkanie następnego dnia z dyrektorem tego maratonu, Fredem Lebowem, zapytałem go o to, jak oni to robią, dlaczego to robią i jak do tego doszło. W tym momencie, kiedy zadałem mu to pytanie, wszedł człowiek do niego do biura i Fred do mnie mówi: zobacz, to jest człowiek, który organizuje te zawody dla osób niepełnosprawnych. No już automatycznie miałem następny wywiad po rozmowie z dyrektorem Maratonu Nowojorskiego, rozmawiając wówczas z prezesem tego klubu dla osób niepełnosprawnych, który nazywał się dr Richard Traum. Ten klub się nazywał Achilles. Ponownie ostatnie pytanie polegało na tym, czy nie zechciałby zaprosić polskich sportowców niepełnosprawnych. Wówczas było chyba tak, że Polska nawet wygrała klasyfikację medalową na Paralimpiadzie w Holandii, o ile się pamiętam, to było w Holandii zorganizowane. I było to znane, że wiedzieliśmy, że polscy sportowcy niepełnosprawni są bardzo aktywni. No on na moją propozycję odpowiedział, że bardzo chętnie możemy zaprosić jedną osobę, na co ja tak troszeczkę zareagowałem obronnie i pomyślałem sobie, że to będzie bardzo trudne znaleźć jedną osobę. I go poprosiłem o to, czy mógłby zaprosić cały zespół. On mówi: a możemy zaprosić cały zespół, o ile znajdziecie pieniądze dla nich, żeby przyjechali do nas. No i tak się rozstaliśmy. Następnego dnia wykonałem telefon do ówczesnego dyrektora polskich linii lotniczych w Nowym Jorku i poprosiłem o spotkanie. Spotkaliśmy się, opowiedziałem mu całą historię i zapytałem się go, czy nie zechciał zasponsorować przyjazdu polskich sportowców niepełnosprawnych na następny rok na Maraton Nowojorski. Ufundował mi 10 biletów, no już miałem bilety. Teraz było następne wyzwanie, trzeba znaleźć pieniądze na hotele, na wyżywienie.
Wówczas w Nowym Jorku funkcjonowała taka firma, która nazywała się PKO Trading, która wysyłała paczki dla Polaków od emigrantów ze Stanów. Zadzwoniłem ponownie do tego dyrektora, spotkaliśmy się, dał mi, z tego co pamiętam, $20,000 na obsługę tego wyjazdu, no i miałem i pieniądze, i bilety. Przyjechałem do Polski, napisałem artykuł na ten temat, zaczęliśmy eliminację i z tego co pamiętam, na maratonie warszawskim doszło do kwalifikacji na ten wyjazd. No i następnego roku pojechaliśmy z reprezentacją Polski na maraton nowojorski. I tak się zaczęła kariera moja ze sportem w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, moje kolejne pytanie miało dotyczyć sportu osób niepełnosprawnych i pana zaangażowania się w nie, ale rozumiem, że to właśnie było powodem. I dlaczego później pan pozostał w tym środowisku paraolimpijczyków? Po wizycie polskich sportowców niepełnosprawnych na maratonie nowojorskim dyrektor tego klubu Achilles Track Club poprosił mnie, żebym się zastanowił nad pracą w jego klubie jako dyrektor do spraw międzynarodowych. On powiedział mi, mamy tylko jeden oddział w Trinidadzie, a chcielibyśmy to powiększyć. Na co ja się zgodziłem, tak się zaczęła moja kariera. Po paru latach, jak odchodziłem z tego klubu i z ruchu paraolimpijskiego, Achilles Track Club miał 72 oddziały na całym świecie. Bardzo dużo podróżowaliśmy, promowaliśmy działalność tego klubu i rekrutację osób niepełnosprawnych do biegania na jakimkolwiek dystansie. W Polsce też się udało otworzyć ten klub? Tak, były oddziały. Mało tego, przeżyłem taką bardzo lokalną przygodę, która była związana z dużą satysfakcją dla mnie. Któregoś dnia jechałem na lotnisko do Warszawy i jadąc na trasie Witaszyce-Kotlin zauważyłem biegacza, który biegnie w jakiś taki dziwny sposób. Rzuciło mi się to w oczy i do kierowcy mówię, zatrzymaj się, chciałbym się spotkać z tym biegaczem. Młody chłopak, 16-17 lat, nazywał się Jarosław Niewiada, niepełnosprawny i biegał dlatego, że bardzo to lubił, nie wiedząc, że są kluby, nie wiedząc, co się dzieje. Oczywiście go zaraz zaprosiłem do Nowego Jorku, przyjechał do nas, uczestniczył w maratonie nowojorskim i w paru innych imprezach przez najbliższe lata i był jednym z lepszych zawodników swojej kategorii na świecie. W międzyczasie wracał też na pewno pan do Polski. Jeden z takich powrotów zaowocował tym, że obronił pan doktorat. Tak, to wydarzyło się w 2000 roku. Miałem przyjemność być zaproszony na taki program między Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Marylandzkim i doprowadziłem do tego, że udało mi się obronić doktorat z socjologii. I teraz tu jest ciekawostka właśnie na temat aktywności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenia kampanii, rekrutacji i wszelkich akcji społecznych właśnie na rzecz osób niepełnosprawnych po moich doświadczeniach. Także to było, jakby powiedzieć, uwieńczenie z zamknięciem tego, co robiłem w systemie paraolimpijskim. W międzyczasie zostałem zaproszony do udziału w komitecie edukacyjnym w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim i tam funkcjonowałem. Byłem na paraolimpiadach w Atlancie, w Sydney, w Atenach, w Pekinie. Jeszcze gdzieś byłem, już nie pamiętam. W każdym razie miałem okazję przyjrzeć się tym zawodom praktycznie rzecz biorąc z pierwszej ręki, z pierwszego rzędu. A skąd wzięła się ta socjologia? W końcu przecież kończył pan studia na AWF-ie. To zdecydowanie dwie odbiegające jak gdyby od siebie dyscypliny naukowe, sport i nauki społeczne. Tak. Socjologia ma w to do siebie, że jest nauką o
grupach ludzkich, o wzajemnym współdziałaniu jednych ludzi na drugich. Ja zawsze byłem zafascynowany ludźmi i chciałem być otoczony ludźmi i wydaje mi się, że to były korzenie, skąd się na to zdecydowałem. I miałem w którymś momencie okazję spotkać mojego mentora, który był profesorem socjologii. Odbyliśmy kilka rozmów i on w zasadzie oświecił mnie, jeśli chodzi o następne etapy mojej edukacji i mojej pracy zawodowej. Być może te jedne igrzyska, o których pan nie pamięta, to paraolimpiada w Vancouver, kiedy był pan w sztafecie niosącej ogień olimpijski. I rozumiem, że to dzięki tym koneksjom w Międzynarodowym Parakomitecie. Każdy członek Komitetu Paraolimpijskiego jest zapraszany. Jeśli chce skorzystać z tego, to się to właśnie dzieje. Także to była moja jedyna zimowa paraolimpiada. Jakie ma pan wspomnienia związane z niesieniem tego ognia? Bo był pan chyba ponownie jedyną z osób z Jarocina, która niosła ogień olimpijski, niezależnie od igrzysk, czy to były igrzyska sportowców pełnosprawnych, czy paraolimpiada. Myślę, że kto wie, czy nie byłem, jeśli chodzi o paraolimpiadę, jedynym z Polski. Nie jestem pewny, ale nie słyszałem na ten temat. Jest to wielkie przeżycie i ten znicz pozostał ze mną, który potem w pracy dydaktycznej, akademickiej pokazywałem wielu studentom i ta idea paraolimpijska była bardzo namierzalna w dotyku i mogłem na ten temat dużo rozmawiać z moimi studentami, którzy byli częścią moich wykładów na temat socjologii sportu czy ruchu osób niepełnosprawnych. Teraz przejdziemy do tego, co jest głównym naszym tematem rozmowy, a mianowicie Światowy Dzień Roweru. Skąd w ogóle w pana głowie wzięła się ta idea? To też bardzo ciekawa historia. Od punktu A do B, potem C i D. Gdy pracowałem na Uniwersytecie Katolickim, poproszono mnie, żebym zaczął współpracować z Bankiem Światowym i oni szukali wówczas socjologów, którzy im mogliby pomóc, jeśli chodzi o takie szersze spojrzenie społeczne na konsekwencje zmian klimatycznych. I pracowałem w grupie z ekonomistami i specjalistami od ochrony środowiska, kryzysu klimatycznego. No i analizowaliśmy różne możliwości, które mogą pomóc światu, jeśli chodzi o zmniejszenie konsekwencji tych zmian klimatycznych na ludzkość. No i któregoś dnia analizowaliśmy transport, który notabene przyczynia się do 30% zanieczyszczeń spalinowych i przyszedł mi rower na myśl i zaproponowałem moim kolegom z zespołu, abyśmy się zajęli aktywnością rowerową, mobilnością aktywną i oni niechętnie do tego podeszli. W międzyczasie, kilka lat temu, zostałem poproszony przez ONZ, żeby pracować nad dekadą osób niepełnosprawnych. Wówczas jak pracowałem z ruchem paraolimpijskim i miałem okazję przyjrzeć się, jak buduje się legislację, jak buduje się ruchy społeczne w systemie ONZ-owskim. Byłem na kilku konferencjach, między innymi w Mexico City, w Dżakarcie w Indonezji i w Nowym Jorku, gdzie poznałem te struktury i poznałem procedury, jakie niosą do pewnych osiągnięć legislacyjnych w systemie ONZ-owskim. No i któregoś dnia pomyślałem sobie, że może należało zrobić właśnie ustanowić Dzień Roweru. Przyjrzałem się w statusie ONZ-u, że są takie dni z różnej okazji i zauważyłem, że nie ma właśnie roweru. No i to był w zasadzie początek tej historii. Nigdy nie myślałem, że tak głęboko w to się zaangażuję. Myślałem, że to przekażę innym organizacjom czy innym krajom. Najpierw zwróciłem się do Europejskiej Federacji Rowerzystów w Brukseli,
żeby się tym zajęli. Nie udało im się. Potem pojechałem na konferencję do Tajpej na Tajwanie, gdzie po raz pierwszy oficjalnie na tej konferencji zareprezentowałem ten pomysł Światowego Dnia Roweru. To zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem. Proszę pamiętać, że było kilka tysięcy osób, które zajmowały się promocją roweru i ten pomysł im się naturalnie bardzo podobał. Potem pojechałem na jeszcze jedną konferencję i zacząłem się zastanawiać, czy nie należałoby po prostu zwrócić się do jakiegoś kraju, który by się tym zajął. No, moja pierwsza decyzja była bardzo logiczna, mianowicie zwrócić się do ambasady Holandii przy ONZ-cie, misji holenderskiej, aby tą ideę przenieśli do Zgromadzenia Ogólnego. Ale ambasador holenderski nie był za bardzo zainteresowany tym. To bardzo mnie zasmuciło i byłem rozczarowany. No i szukałem dalej. Ktoś z moich znajomych w Banku Światowym poradził mi, żebym się zwrócił do ambasady Turkmenistanu. Zadzwoniłem do nich, bardzo zainteresowani byli i spotkaliśmy się, miałem spotkanie z panią ambasador, która była bardzo zainteresowana, no i zaczęliśmy pracować nad tym. Ja im wytłumaczyłem, na czym to polega, co chcemy zrobić. Byłem, jak powiedzieć, ekspertem do spraw merytorycznych. Stworzyliśmy tekst, który przeszedł konsultacje wewnętrzne w całym systemie ONZ-u i po 6 rundach takich konsultacji ten projekt stanął na Zgromadzeniu Ogólnym i miałem tą wielką przyjemność zobaczyć, jak kraj po kraju głosuje za ustanowieniem Światowego Dnia Roweru. Chciałem troszeczkę zrobić sobie taki miły prezent imieninowy i postanowiłem, że namówię wszystkich w ONZ-cie, że ten dzień powinien być 3 czerwca. 3 czerwca to są moje imieniny. No ale trochę przechytrzyłem, ponieważ od tego momentu nikt mi nie składa życzeń imieninowych, tylko każdy mi składa życzenia z okazji Światowego Dnia Roweru. Także czasami trzeba być ostrożny w tych swoich pomysłach. Dzień jest bardzo dobry, ponieważ 3 czerwiec jest odpowiednim dniem dla wszystkich kontynentów, gdzie można to obchodzić. W tym roku obchodziliśmy 5. rocznicę. Na każdym kontynencie to się już dzieje, wiele organizacji. Jest to już dobrze zadomowione wydarzenie w środowisku ONZ-owskim. Wspomniał Pan o tym, że Holandia Panu odmówiła, a było jeszcze więcej takich krajów, które powiedziały nie? Jeszcze jeden. Ciężko. Nie chciałem tego celowo, no Polska mi odmówiła. To ciekawe. Tak, pani ambasador wówczas była zainteresowana innymi tematami. Polska miała wtedy bardzo odpowiedzialną rolę w ONZ-cie i wydaje mi się, że to było przyczyną. Aczkolwiek to się bardzo zmieniło i polska dyplomacja jest absolutnie bardzo pomocna i przejęła bardzo dużą inicjatywę. I dlaczego? I rozumiem, że ten Turkmenistan był tak zwanym trzecim wyborem. Tak. No i mimo wszystko jest to dosyć nietypowe, no bo Turkmenistan nie jest jakoś specjalnie znany na świecie, przynajmniej mi, a już w ogóle z tego, że jacyś sportowcy, którzy jeżdżą na rowerach, odnoszą tam sukcesy. To bardzo ciekawe jest, ale jak się temu przyjrzałem, niekoniecznie, ponieważ rowery wyparły w Europie konie. W Turkmenistanie oni są zakochani w koniach i prawdopodobnie przechodzą bardzo opóźnioną transformację. Poza tym Turkmenistan bardzo chce zaistnieć na arenie międzynarodowej i angażuje się w sprawy związane z transportem. Ogólnie transportem, a teraz nawet do tego doszło, że oni bardzo się angażują w zrównoważony transport. I wydaje mi się, że to był taki naturalny krok w kierunku ich kontrybucji, jeśli chodzi o ich wkładu, jeśli chodzi o ludzkość.
Był pan bardzo zestresowany w dniu głosowania? A było to duże przeżycie dla mnie. Ta sala niesie z sobą, jakby powiedzieć, bardzo dużą wagę i gdy się widzi, każdy kraj ma możliwość głosowania za lub przeciw lub się wstrzymać, także będę to pamiętał, tą atmosferę do końca życia. Jedno z najważniejszych wydarzeń mojego życia. I po raz kolejny jest pan chyba jedynym jarociniakiem, który był na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tak, a przede wszystkim niewielu osób ze środowiska poza ONZ-owskiego mogły doprowadzić do tego, że ich pomysły stały się częścią legislacji ONZ-u w postaci rezolucji. Rozumiem. Przy okazji nie zapomniał pan o Jarocinie, gdzie niecały rok temu oddano do użytku ścieżkę rowerową przy Alei Światowego Dnia Roweru. Jak pan ocenia tę ścieżkę? Miał pan o nią okazję jechać? Absolutnie tak. Było to dla mnie, jak powiedzieć, jednym z priorytetów, żeby zarazić Jarocin, miejsce, w którym ja się zaraziłem rowerem. I idea Światowego Dnia Roweru została przyjęta tutaj z otwartością. Władze Jarocina bardzo się w to zaangażowały. W tej chwili wydaje mi się, że Jarocin jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o promocję rowerową i moja obserwacja jest następująca. W Jarocinie więcej osób porusza się na rowerze niż chodzi pieszo. To są moje obserwacje. Mnóstwo ludzi jeździ na rowerze. Miałem przyjemność spotkać kilka stowarzyszeń, które bardzo często spotykają się na rowerach i przejeżdżałem przez park któregoś wieczora i młodzież spotyka się ze sobą, dojeżdżając rowerami. Jest to dla mnie niezwykłe i rower jest traktowany w Jarocinie jako środek transportu, rower jest traktowany jako środek komunikacji. Jestem zauroczony. Mało tego, zauważyłem, że popołudniami i wczesnym wieczorem mnóstwo rowerów stoi przy McDonaldzie. Te dwa stojaki, które tam są wypełnione, a nawet korzystają klienci, zostawiają rowery obok albo opierają o te rowery, które już tam stoją. I planuję po przyjeździe do Waszyngtonu napisać list do McDonalda, aby zastanowili się po moich doświadczeniach nad następującą koncepcją. Wszyscy wiemy, że jest możliwość zamówienia jedzenia z samochodu i tak zwane McDrive'y są, a ja im zaproponuję McBike. Żeby było coś dla rowerzystów. Wydaje mi się, że to jest nowoczesne myślenie i zostałem zainspirowany tym właśnie w Jarocinie. Dojeżdżanie do McDonalda rowerem ma bardzo dużo sensu, ponieważ generalnie jest to niezdrowa kuchnia, dobrze spalić kalorie przed i po, to mnie uderzyło i to widzę. Jeżdżą wszyscy, starsi, rodziny, niepełnosprawni. Ja dzisiaj widziałem 3 rowerzystów, którzy swoje laski, swoje kule mieli zawieszone na rowerach. Także byłem tym naprawdę zauroczony, jak daleko rower się posunął. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, ścieżka rowerowa i aleja rowerowa ma na celu podniesienie świadomości, edukowanie i to jest robione na podstawie tak zwanego social nudging, gdzie się tak szturcha społeczeństwo bardzo miękko i wizualnie, żeby myśleli o tym rowerze, żeby edukowali swoje rodziny i muszę powiedzieć, że to działa. Lada dzień zostanie otwarty pump track, który został nazwany imieniem Światowego Dnia Roweru. Mamy dwa nowe elementy. Mamy plac Światowego Dnia Roweru i wydaje mi się, że najwartościowszy znak powstało rondo Światowego Dnia Roweru przy wjeździe od Witaszyc.
który w zasadzie oznajmia, informuje każdego, kto przejeżdża przez Jarocin bardzo wyraźnymi napisami, że my tu w Jarocinie obchodzimy Światowy Dzień Roweru, a tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ten Światowy Dzień Roweru był obchodzony codziennie, nie tylko 3 czerwca. Ja zaproponowałem taki slogan, który brzmi następująco: jak na rower, to do Jarocina. Jarocin jest znakomitym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Wydaje mi się, że władze Jarocina, mieszkańcy Jarocina powinni z tego korzystać dla siebie, zapraszając ludzi z zewnątrz. To może być źródłem bardzo poważnych dochodów, ożywienia ekonomicznego, a przede wszystkim rower niesie z sobą zdrowie i szczęście rodzinne i szczęście generalne, a przy tym, że jest bardzo użyteczny i jeśli się go użytkuje dobrze, to w zasadzie jest to umiejętność przetrwania. Co jest większym sukcesem dla Pana? Uchwalenie rezolucji ONZ, czy stworzenie Alei Światowego Dnia Roweru w Pana rodzinnym mieście? W międzyczasie jeszcze, ponieważ nie mieliśmy okazji, przedstawiłem drugą rezolucję ONZ-owską, która nawołuje do tego, aby rower stał się częścią komunikacji publicznej. Zostało to przyjęte z wielkim sukcesem w ONZ-cie. To jest moja druga rezolucja. No i w tym roku, w maju, UNESCO uchwaliło decyzję, która została przyjęta przez aklamację. Także w systemie ONZ-owskim mam już 3 legislacje, przygotowuję następne 3. Jedna będzie związana z edukacją. Wydaje mi się, że to będzie uwieńczenie mojej pracy jako pedagoga i absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Również będą związane jedna legislacja z kredytami karbonowymi i ostatnia jest wielki problem na świecie, w krajach rozwijających się, polegający na tym, że rower jest traktowany jako narzędzie transportu osób ubogich. Ta stygma, ten stereotyp przeszkadza nam w rozwinięciu. Musimy pamiętać, że jest tylko ponad 1 miliard rowerów na świecie, a chcemy, żeby tych było więcej. No i jednym z celów Światowego Dnia Roweru było to, że chcemy podnieść ilość osób umiejących jeździć na rowerze. W tej chwili oceniamy, że jest około 51-52%. Chcemy to podnieść do 80-90%. Musimy pamiętać, że nawet w Holandii nie ma 100%, ponieważ oblicza się tą populację w całości. Mamy niemowlęta, mamy osoby niepełnosprawne, które nie mogą jeździć na rowerze, także w 100% się nie osiągnie. Wracając do pytania, czy rezolucja Światowego Dnia Roweru, czy ulica, czy aleja Światowego Dnia Roweru jest ważniejsza. Myślę, że jedno z drugim się łączy i jedno z drugiego wynika. Cudownie było przeżyć przyjęcie tej rezolucji, a jeszcze przyjemniej było zobaczyć, że to jest stosowane i promowane i ludzie w moim mieście, gdzie się wychowałem, mogą z tego skorzystać i mogą być zainspirowani i stymulowani właśnie ideą roweru. Kolejne pytanie miało właśnie być związane z następnymi projektami, ale uprzedził je już Pan. Dlatego przejdziemy do takiej mojej tradycyjnej sekcji w tym podcaście, a więc zabawa w pomidora. Następne kilkanaście stwierdzeń musi Pan odpowiedzieć tak lub nie. Jest jeden wyjątek, może Pan wówczas powiedzieć pomidor, ale musi Pan to sobie dobrze rozplanować, ponieważ powiedzenie pomidor automatycznie oznacza, że ten pomidor przepada i nie można już go cofnąć, także trzeba to rozplanować naprawdę logicznie. Mam jeden moment jeszcze, który chciałbym dodać. Chcę zaprosić zespół z Jarocina, około 12 osób, na jeden z największych maratonów rowerowych, rajdów rowerowych, który odbywa się
w pierwszym tygodniu maja w Nowym Jorku. Nazywa się ten rajd Five Borough Bike Ride i chciałbym, żeby te 12 osób przyjechało z Jarocina. Chciałbym dalej zarazić mieszkańców Jarocina, pokazując im rajd, w którym uczestniczy 45 000 rowerzystów i cały Nowy Jork jest zamknięty w tych 5 dzielnicach. Także to jest mój plan, jeśli chodzi o Jarocin na najbliższy czas. No i trzeba promować Jarocin w Polsce, pokazać. Wiem, że wybiera się delegacja na szczyt rowerowy, trzeci szczyt rowerowy. Burmistrz Jarocina zaproszony, żeby prezentować osiągnięcia. I wiem, że organizatorzy tego szczytu chcą zaprosić tak zwanych oficerów rowerowych, pełnomocników, burmistrzów i prezydentów do Jarocina, żeby mogli zobaczyć osiągnięcia, które są w Jarocinie. Jestem gotowy do quizu. Dobrze, to zaczynamy. Przypominam, odpowiedzi tak lub nie, jeden raz użyty pomidor sięgcowa. Mam w życiu bardzo dużo szczęścia. Tak. Chociaż data moich urodzin tego nie powinna sugerować, bo urodziłem się 1 kwietnia. Nie. Biegałem z Clintonem, rozmawiałem z Wałęsą i z Merksem, mam duże poparcie w ONZ-cie, mam naprawdę dużo kontaktów i mogę załatwić duże rzeczy. Tak. Mam tak naprawdę 3 dzieci, gdyż Światowy Dzień Roweru traktuję je jako swoje dziecko. Tak. Za to urodziny obchodzę 2 razy, 1 kwietnia i 3 czerwca. Tak. Miałem wiele sukcesów sportowych i pozasportowych, ale ustanowienie Światowego Dnia Roweru jest największym z nich. Tak. Czuję się porówno Polakiem, jak i Amerykaninem. Tak. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o planach organizatorów Tour de Pologne. Gdyby tak było, największy wyścig kolarski w Polsce przejechałby przez Jarocin. Nie. Mam jednak na tyle duże nazwisko i możliwość kontaktów, że uda mi się to załatwić w kolejnych latach. Czy mogę coś więcej powiedzieć na ten temat? Może pan powiedzieć pomidor i później go wyjaśnimy. No, pomidor. Lubię wracać do Jarocina. Tak. Polska, a w szczególności Jarocin, mogą podążyć drogą Holandii czy Danii, gdzie rower jest głównym środkiem transportu. Absolutnie tak. Dlatego hasło Jarocin miastem rocka wkrótce zostanie zastąpione przez hasło Jarocin miastem rowerów. Absolutnie tak. Zrobię habilitację. Nie. Pomidor bez większych trudności. Teraz wyjaśnijmy ten pomidor, którego pan użył. Wydarzyła się niedawno bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie nasz chyba najbardziej doświadczony i z największymi osiągnięciami kolarz pochodzący z Jarocina, Maciek Paterski, ma pomysł, aby zorganizować w przyszłym roku Mistrzostwa Polski szosowe w Jarocinie z trasą w Śmiałowie i w Żerkowie. Przedstawił ten pomysł burmistrzowi Pawlickiemu. Chcą ze sobą współpracować. Wydaje mi się, że to będzie początek, aby w przyszłości, gdy będzie wyścig dookoła Polski organizowany, aby na ten temat porozmawiać. Myślę, że Mistrzostwa Polski szosowe w naszym regionie będą takim rozrusznikiem do bardzo odważnego myślenia. I jeżeli by te mistrzostwa się odbyły, można się pana na nich spodziewać w roli pewnie gościa. Chciałbym być, no oczywiście trudno to przewidzieć. Mistrzostwa Polski na terenie Żerkowa już się odbyły, mistrzostwa przełajowe, także to będzie już taka druga edycja. Wiem, w moim dzieciństwie pamiętam, że przez Jarocin raz przebiegała trasa Wyścigu Pokoju. To pamiętam bardzo wyraźnie i pamiętam, że byliśmy na ulicach z chorągiewkami i czekaliśmy na kolarzy, aż przejadą. Także zorganizowanie, mało tego, kończył się w Jarocinie wyścigu dookoła Polski również. I kto wie, czy wówczas nie wygrał Stanisław Szozda. Nie chciałbym się upierać. W każdym razie na pewno był etap wyścigu dookoła Polski na stadionie tutaj w Jarocinie. I wydaje mi się, że gdyby się Maćkowi i burmistrzowi udało doprowadzić do Mistrzostw Polski szosowych, to będzie, jakby powiedzieć, początkiem tego.
Polski Związek Kolarski z dużą życzliwością przygląda się Jarocinowi. Chcą, żeby inne miasta również podążyły tą drogą. Musimy pamiętać, że kolarstwo w Polsce, kiedy miało największe sukcesy, były oparte o Polskę powiatową i o LZS-y. Także to, co robi Jarocin, może być zaczątkiem tego, co w polskim kolarstwie się zmieni. Ja nazywam to jarocińskim eksperymentem rowerowym i to jest wielki sukces. Na sam koniec naszej rozmowy, czego panu życzyć w najbliższej przyszłości? Zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze w momencie, gdy chce się być aktywnym człowiekiem i wydaje mi się, że to pozwoli mi kontynuować to, co robię i szerzyć tą ideę promocji roweru. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. W trzecim odcinku podcastu Rozmowy Kubackiego moim gościem był dr Leszek Jan Siwilski. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich jarociniaków i mam nadzieję, że się niebawem spotkamy w taki czy inny sposób na rowerach.